Jesień. Sam środek jesieni w samym środku Europy, w mieście, które przez wieki było stolicą wpływowego królestwa, a dziś, mimo że leży poza Włochami, potocznie zwane jest najbardziej na północ wysuniętą metropolią Europy. Dlaczego? Dowiecie się z pewnością w dzisiejszym odcinku. O Monachium. A także poznacie jeden z największych parków miejskich Europy, spojrzycie razem z nami na spektakularne ratuszowe kuranty, odwiedzimy też jeden z najwspanialszych pałaców Europy, a nawet dwa, i dzielnicę Bohemy, malarzy artystów, w której zamieszkaliśmy. Cześć. Dzień dobry. Tu Ania. I Marcin. Czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was z Niemiec, znów z jesiennych Niemiec, mimo tła, nie z Rzymu. Albo mimo tego tła, nie z Florencji. Albo mimo tego tła, nie z Aten. Wracając z Włoch, zahaczyliśmy o Bawarię, konkretnie o stolicę tego landu, czyli o Monachium. A Monachium to miasto, które może poszczycić się mianem miasta kultury i sztuki. Udowodnimy to Wam w tym odcinku, a także powiemy o tym, dlaczego tak naprawdę tylu Włochów miało bardzo istotny wpływ na kształt tego miasta, zwanego drugą stolicą Niemiec. Ale także przyjrzymy się polskim wątkom. Zapraszamy. Miasto wzięło swoją nazwę od mnichów, w tym przypadku benedyktynów, którzy byli pierwszymi osadnikami na tych terenach. Po włosku miasto to Monaco in Baviera, a po czesku Mnichów. Właśnie. Założone według pisemnych przekazów przez Henryka Lwa, swoją potęgę budowało na handlu białym złotem, czyli solą, pomiędzy południem i północą i zachodem a wschodem. Miasto jest niezwykle rozwinięte, bogate, prężne. Drugie co do wielkości w Niemczech. Bez wątpienia stanowi więc ważny ośrodek edukacyjny i kulturalny. To dlatego niektórzy Niemcy mówią o nim potocznie druga stolica. Oto Althof, czyli to, co zostało z najstarszego zamku Wittelsbachów, ale zapewniamy, ród zostawił po sobie dużo więcej we współczesnym mieście, zarówno architektoniczne sakrum, jak i kulinarne profanum, albo też sakrum. Oto godzina 12 w największym pubie na świecie. Niektórzy mają tu prywatne kufle chronione kłódkami. Jego otwarcie uświetnił sam król Ludwik I Wittelsbach. Ponoć jest to standard tutaj, że właśnie w środku dnia jest przerwa. Taka w pracy przerwa, krótka dość, półgodzinna, więc i my z tego korzystamy. No oczywiście kiełbaski, tylko to są kiełbaski białe, ale pieczone na grillu, na żywym ogniu. Ja mam pyszną kapustkę, ona jest taka lekko słodkawa. Gdyby to było przed 12, białe kiełbaski mogłyby być białe, ale z wody, charakterystyczne dla bawarskich poranków. Bez wątpienia władający Monachium Wittelsbachowie, a władali Monachium i Bawarią od 1180 do 1918 roku, czyli ponad 7 wieków, mieli ogromny wpływ na rozwój kulturalny miasta. Zasiadali także przejściowo na tronach kilku państw europejskich: Szwecji, Danii, Węgier, Czech, Holandii, Grecji. Najznamienitszym przedstawicielem chyba był Ludwik IV Bawarski, wpływowy i silny władca, który jako pierwszy pokonał Habsburgów i jako pierwszy publicznie popadł w konflikt z papiestwem. Koronował się w Mediolanie na króla Włoch i w samym Rzymie na cesarza rzymskiego. To właśnie on ustanowił Monachium jako główną siedzibę. Wittelsbachowie jednak przede wszystkim czerpali z południa, nawiązując do antyku rzymskiego, ale też greckiego i właśnie budowlami zakotwiczonymi w tamtych czasach i w tamtej sferze kulturalno-historycznej obdarowali całe miasto. Można powiedzieć, że nawet aż do przesady. Właśnie między innymi ten grecki monopteros, symbol związku Wittelsbachów z Grecją, bo przecież mieli swojego króla na greckim tronie, i z tego miejsca rozciąga się bardzo interesujący widok na Stare Miasto i zielone płuca na pierwszym planie. Park Englischer Garten. Ma kilka hektarów więcej niż nowojorski Central Park i londyński Hyde Park, co daje mu prawo do ubiegania się o tytuł największego na świecie. Aby go przejść na spokojnie,
Zapewne trzeba poświęcić mu aż 2-3 godziny. Historia tego parku jest bardzo, bardzo ciekawa, bo został wytyczony na lewym brzegu rzeki Izary, największej, która przepływa nie może przez centrum miasta, ale tak muska go od strony wschodniej, na terenach wojskowych, okresowo zalewanych. I nie był to park wytyczony w modnym stylu francuskim, tylko angielskim, w związku z czym musiał zachować pewną naturalność i zachował do dzisiaj. Wciąż jest wykorzystywany przez mieszkańców w różnych dziwnych konfiguracjach. Nie zdajecie sobie sprawy, za chwileczkę zobaczycie w obrazkach, co tutaj się wyprawia. Nie jest to Australia, lecz Monachium. Spiętrzone wody dopływów Izary latem służą śmiałkom śmiałych kąpieli, a kaskady Eisbachwell przez cały rok śmiałym surferom. Czego się nie robi z powodu zbyt wielkiej odległości od mórz i oceanów, prawda? No, można na przykład wybudować fontannę z ogromnym Neptunem, jakby wycinek rzymskiej Di Trevi, albo Wittelsbachel Brunnen z alegoriami, greckim hipokampem i germańskim bykiem wodnym na tle imponującej XIX-wiecznej architektury. Ale o klasyce i neoklasyce za chwilę. Zacznijmy od jądra miasta, czyli ścisłego centrum z bardzo charakterystycznymi wieżami ważnej świątyni. Centrum wytyczone jest w ringu, który kiedyś obejmowały mury miejskie. Murów brak oczywiście, aczkolwiek zachowały się niektóre bramy, jak na przykład Karlstor przy placu przypominającym rzymski Piazza Republica oraz brama południowa, która posiada jedyny na świecie zegar ze wskazówkami przesuwającymi się do tyłu, to znaczy w lewo. A oto charakterystyczna Frauenkirche, katedra Najświętszej Marii Panny. Zdecydowanie najbardziej charakterystyczny budynek Monachium. Pewnie rozpoznajecie go ze wszystkich pocztówek, ujęć z drona, nie z drona, a nawet z symulacji na Google Street View, dlatego że on jest zakończony charakterystycznymi kopułami, takimi cebulastymi, czy też niczym stópy buddyjskie, a to dlatego, że po prostu jak zwykle skończyły się pieniądze i nie można było kontynuować, kiedy budowano ten gotycki kościół. Oczywiście został mocno zniszczony w większości. Portal wejściowy nawiązuje trochę do oryginału, jest częściowo oryginalny. Co ciekawe, podjęto decyzję, że żadna budowla w Monachium nie powinna przewyższać wież tej katedry. W środku znajduje się symboliczny nagrobek słynnego kolejnego Ludwika, ale musimy zanurkować kilka wieków głębiej, Ludwika IV Bawarskiego, który był pierwszym nie tylko królem Bawarii, ale też cesarzem rzymskim narodu niemieckiego i miał żonę pierwszą, nie wiem, czy można tak powiedzieć, Polkę, na pewno Ślązaczkę. Chodzi o Beatryczę Świdnicką. A także inne, już bardziej znane polskie polonikum, czyli ołtarz z obrazami Polaka, rodaka dosłownie. Chodzi o malarza zwanego Janem Polakiem. W kilku miejscach, w kilku kościołach w Monachium można odnaleźć ślady Jana Polaka. To był malarz późnogotycki. Przybył do Bawarii najprawdopodobniej oczywiście w latach 70. XV wieku w orszaku ślubnym księżnej Jadwigi Jagiellonki, córki Kazimierza Jagiellończyka, która wyszła za mąż za syna księcia Bawarii Jerzego Bogatego. Artyście tak się spodobało, że został nadwornym malarzem Wittelsbachów i miasta Monachium. Zapewne też został szybko bogatym. Jeśli myślicie, że to koniec pocztu polskich księżniczek wrzenionych w bawarskich królów i książąt, to grubo się mylicie. Cierpliwości. Sercem Starego Miasta jest bez wątpienia Marienplatz. To jest dzisiaj taki rynek, plac główny. Kiedyś to był plac targowy. Charakterystyczną budowlą tutaj wzniesioną już w XIX wieku jest nowy ratusz, na którym o godzinie 11 i 12 w lecie odbywa się ochoczo nagrywany przez setki turystów spektakl z bardzo rozbudowanymi kurantami. Zaraz się zacznie, a właściwie chyba już się zaczyna o godzinie 11 i 12, a latem o 17. Zobaczcie, ile ludzi dookoła czeka na to samo, co my. Konstrukcja jest naprawdę skomplikowana. Składa się z 43 dzwonów i 32 figur naturalnej wielkości. Co wam przypomina ten budynek, jego charakterystyczna fasada? Raz, dwa, trzy. Brawo! Palazzo Pitti we Florencji. I ta Florencja tutaj się będzie przewijała i przewijała. I trzeci główny plac miasta, Odeonsplac, na którym naprawdę można się pogubić, patrząc na lodżie czy też portyk marszałków,
ponadnaturalnej wielkości, który wypisz wymaluj jest kopią słynnej florenckiej Loggi Lanzi, którą oglądaliście na naszym kanale dokładnie rok temu. Przy Odeonsplac wznosi się także barokowy kościół Teatynów, który wzorowany był na rzymskim kościele Sant'Andrea della Valle. Oczywiście bez tych dwóch wież. Tu mamy też polską ciekawostkę, ponieważ właśnie pomiędzy tymi dwoma wieżami umieszczony został herb Rzeczpospolitej obojga narodów, oczywiście w towarzystwie herbu bawarskiego. A wszystko to na pamiątkę ślubu Teresy Kunegundy Sobieskiej, córki Jana III oraz elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela. Zresztą owa Kunegunda została pochowana w środku tego kościoła. Jeśli chodzi o Siegerstor, czyli monachijski łuk triumfalny z boginią Bawarią i 4 lwami w osi, również nawiązującej do Florencji, czyli Ludwigstrasse, nawiązuje on jak każdy prawie do łuku Konstantyna w Rzymie. No i zagadki z początków odcinka mamy wszystkie rozwiązane. Można się rozejść, spróbować czegoś pysznego na Viktualenplatz, na przykład coś typowo bawarskiego albo wręcz przeciwnie, włoskiego lub z trwającej wciąż tęsknoty za morzem śledzia Bismarcka w bułce. Jak jesień, to nie tylko w słońcu, no trzeba się tego spodziewać, ale właśnie w takie dni, nieco bardziej słodne, kłania się potencjał i bogactwo miasta, które ma jeden z największych w Europie wyborów muzeów, galerii i miejsc sztuki. Oczywiście prawie wszystko zawdzięczamy Wittelsbachom, a głównie Ludwikowi I, który po studiach w Rzymie stał się italofilem, jeszcze większym niż my, wy razem wzięci. Połowę architektów sprowadził z Włoch i dał im dobrze intratne posady. No ale wokół Königsplatz zdecydowanie dominuje klimat grecki. Jedną z dzielnic Monachium, którą warto odwiedzić bez względu na to, jaka jest pogoda, jest bez wątpienia Kunstreale, czyli dzielnica muzeów, której sercem jest Königsplatz, przy którym teraz się znajdujemy. A przy tym placu wznoszą się monumentalne budowle, takie jak ta za moimi plecami Propylea, wzorowana na tej budowli antycznej, która znajdowała się na ateńskim Akropolu. Tam mamy Muzeum Sztuki Antycznej, Muzeum Archeologiczne, a tu Gliptoteka, do której zaraz się udamy. Jest to najstarsze publiczne muzeum w całym Monachium. Założone zostało przez Ludwika I, który był miłośnikiem sztuki antycznej, kolekcjonerem tej sztuki. I tutaj w tym muzeum, które jest naprawdę skarbnicą antycznych rzeźb przede wszystkim, znajduje się na przykład tak znane dzieło jak Faun Barberini. Tutaj na przykład mamy mnóstwo Marków Aureliuszów oraz fryz z forum Trajana, przywieziony i zostawiony. Ambicją Ludwika I było, aby stworzyć tutaj, dzisiaj ten teren nazywany jest kwartałem muzeów, coś a la niemieckie Ateny. Natomiast jego synowi, który był królem Grecji, Otton I, udało się urzeczywistnić te łączności bawarsko-greckie, ponieważ urzędował w Atenach i ten czas zaowocował kontaktami również archeologicznymi. Pierwszymi archeologami w Grecji na wykopaliskach byli przedstawiciele Bawarii, no i też mnóstwo Greków przybyło do Monachium, podobnie jak Włochów, i już tutaj zostało. W Starej Pinakodece natomiast znajduje się bodaj największa, albo jedna z największych kolekcji niemieckiego malarza Albrechta Dürera z jego autoportretem, który przecież był też Bawarczykiem, i ogromną, naprawdę jak na północ od Alp, kolekcję włoskich mistrzów. Za moimi plecami jest i Perugino, i Rafael, i nie tylko. Bo jest na przykład Madonna z goździkiem autorstwa Leonardo da Vinci, oczywiście Canaletto, Tycjan, a nawet Giotto, oraz osobliwy przykład dwuautorskiego obrazu autorstwa i Rubensa, i Bruegla. Madonna w wieńcu kwiatów. Na wyższym piętrze inni mistrzowie jak Klimt, Van Gogh i nasz ukochany Friedrich. Czyli jak widzicie warto. W przypadku gorszej pogody jednakże warto też wpiąć w swój program jeszcze jedno miejsce w swojej kategorii, czyli pałaców królewskich, ale położonych w centrum miasta, będące jednym z największych. Mówiąc o Wittelsbachach i będąc w Monachium, koniecznie trzeba udać się do tego oto miejsca, do siedziby najpierw książęcej, a potem królewskiej tego rodu. To właśnie ich siedziba. Dzisiaj nazywana jest residence,
Ale uwaga, trzeba mieć trochę czasu, żeby przemierzyć tutaj wszystkie komnaty, wnętrza, korytarze. Przynajmniej 2-3 godziny. Sala przytłacza swoim ogromem. Nazywana jest antiquarium, czyli antykwarium. Była oczywiście stworzona dla potężnej kolekcji różnego rodzaju rzeźb, popiersi, generalnie sztuki antycznej, którą Wittelsbachowie chętnie przysposabiali, ale też dla księgozbioru. Później bardzo szybko została przekształcona na salę balową. Wśród artystów, którzy tutaj malowali, był niejaki Antonio Scalzi, zwany Padowańczykiem, Padowano. Piękne połączenie z poprzednim odcinkiem. Natomiast później jako sala balowa służyła też reprezentacyjnie i na przykład w 1971 roku był tutaj wydany też obiad dla całej rodziny królewskiej belgijskiej. Stół był na całą długość, a jest to największa renesansowa sala tego typu na północ od Alp. Bilet umożliwia też wstęp do wnętrz przepięknego teatru Cuvilliés, cudem uratowanego przed bombardowaniami. Teatr wchodzi w skład tego zespołu pałacowego, choć pierwotnie przed wojną znajdował się w innym miejscu i kiedyś był to teatr dworski, a dzisiaj uważa się, że jest to perła rokoko w Niemczech. I jeszcze taka ciekawostka, mimo zniszczeń wojennych i mimo tego, że wiele tutaj budynków, zarówno same rezydencje, jak i okoliczne budynki zostały zniszczone, to jednak to, co widzimy tutaj w środku, to jest oryginał, ponieważ podczas wojny ta dekoracja była złożona i schowana, więc dzisiaj oglądamy to, co mógł oglądać również król. Dzielnica, w której mieszkamy, idealnie daje możliwości na wypełnienie planu zwiedzania Monachium o dodatkowy dzień albo i pół dnia. Oczywiście, że nie uda nam się pokazać wszystkiego w tym mieście, ale też wzorem południowego Dolce Vita, które naprawdę da się tu odnaleźć w bocznych uliczkach, placykach, skwerach, nie chcemy też się spieszyć. Mieszkamy w dzielnicy Schwabing. Czy to nie jest czasami mała kopia Tempio di Ercole Vincitore? Możliwe. Wielu ciekawostek nie poznalibyśmy o tym mieście, gdyby nie towarzystwo Ani Wilhelm Stempin, wspaniałej przewodnik o ogromnej pasji wiedzy. Schwabing, Max Vorstadt i Schwabing. Tutaj mamy metro, tutaj mamy autobusy, tutaj są tramwaje. No i przede wszystkim mamy ten flair południa. Schwabing faktycznie był nazywany wcześniej też bohemą. Tutaj rozwijała się sztuka końca XIX wieku, tutaj rozwijał się Jugendstil, tutaj swoje pierwsze kroki stawiał tak na dobrą sprawę Kandyński razem z Błękitnym Miejscem, ale też tutaj pisał Tomasz Mann. Wiele osób łączy Tomasza Manna z Lubeką, ale faktycznie on się tam tylko urodził, a wszystkie swoje utwory pisał właśnie na Schwabingu w Monachium. Są tablice, są kamienice dumne, że chociaż rok czasu Tomasz Mann przebywał, a jak nie on, to dzieci później. Tomasz Mann oczywiście miał potem już bardzo dużo pieniędzy, był w stanie sobie wybudować willę po drugiej stronie rzeki Izary i tam w Herzog Park zamieszkał. To również jest Schwabing. Zobaczcie, jak pięknie wygląda jesienią. Dostaliśmy taki prezent w postaci przewodnika wydanego przez miasto, ale już skonstruowanego w tak nowatorski sposób, że właściwie składa się z rozdziałów, które odpowiadają poszczególnym dzielnicom, które są proponowane jako alternatywny bonus do zwiedzania centrum miasta. Bardzo spójne z komunikacją i bardzo sprytne. Najlepiej udać się na ulicę i popatrzeć na budynki od strony północnej, bo wiele tych obiektów ma duże okna na strychach albo nawet na drugim piętrze, to też się często zdarzało, i duże okna pracowni, dlatego że artyści, malarze czerpali światło z północy, nie z południa. To na południu się cały czas zmieniało i było za mocne, więc pracowni mieli zazwyczaj od strony północnej. Zapraszam do muzeów w Monachium, grupa Błękitnego Jeźdźca w Lenbachhaus. Inni malarze są również w Polsce, w muzeach polskich, dlatego że cała grupa polskich malarzy również mieszkała w Monachium. Z Schwabingiem byli związani, tylko że artyści z zagranicy, jak to na nich patrzono, bo nawet ci z Prust to była zagranica, musieli patrzeć, na co im starczy pieniędzy. A Schwabing w pewnym momencie został przejęty prawie jak kolonia rosyjska przez artystów, których utrzymywały kobiety, Rosjanki,
które miały pieniądze od swoich tatusiów i te pieniądze skończyły się w 1914 roku. Po prostu i się cała kolonia, cała bohema skończyła. Nasz odcinek natomiast się jeszcze nie skończy. Zapraszamy Was do niezwykłego pałacu i parku, który od dawna, dokładnie od 6 lat, mieliśmy zaznaczony na swojej mapie celów podróżniczych, gdy bardziej zainteresowaliśmy się włoskimi, czeskimi i niemieckimi pałacami niż zamkami i zamczyskami. Dzisiaj czekamy na tyłach jednego z największych pałaców na terenie całych Niemiec. Na słońce czekamy. Ale póki co wejdźmy do środka i zobaczmy. Pałac Nymphenburg został tak nazwany jako Pałac Nimf przez Henriette Adelaide, która zastała tutaj mały pałacyk. Był to teren położony daleko, daleko od centrum Monachium, ale dzisiaj możemy zerknąć na mapę. Jest to zaledwie 8-9 kilometrów, więc Wittelsbachowie nie postarali się za bardzo, szukając miejsca na swoją gigantyczną letnią rezydencję, bo to była letnia rezydencja. Formę pierwszą tego jednego z największych tego typu obiektów w Europie nadał Włoch, boloński architekt Barelli, natomiast formę ostateczną również Włoch o nazwisku Zuccalli. I w ten sposób wrzucamy kolejny kamyczek do ogródka tego włoskiego wkładu w architekturę i urbanistykę Monachium. Dzisiaj znajduje się tutaj przepiękna sala balowa, ale też dwa wątki polskie. W kaplicy pałacowej znajduje się polski orzeł, nawiązujący do Anny Marii Saksońskiej, córki Augusta III Sasa i żony Maksymiliana III. Natomiast portretów Teresy Kunegundy Sobieskiej jest tu kilka, ale też jej wkład w historię i architekturę Bawarii większy. Podobnie jak w politykę tego państwa, żona Maksymiliana II utrzymywała doskonałe stosunki z południem, Tyrolem, Salzburgiem, Wenecją. Finalnie została regentką wdową, emigrowała do Włoch, w Padwie przekazała prawa regentki swojej matce Marii Kazimierze, czyli Marysience. Kolejny piękny pomost z Padwą, oprócz Giotta. Musimy przyznać, że Monachium dało nam powód do zgłębienia wiedzy o Teresie Kunegundzie Sobieskiej, bo jej historia nadaje się na osobny film. Sami sprawdźcie. Ta sala nazywa się Salą Piękna Króla Ludwika I. Zbiera ona portrety 36 kobiet, które według króla były uosobieniem piękna w jego czasach. Plotki mówią, że też część z nich była jego kochankami. No to przyjrzyjmy się preferencjom królewskim. Wracając do architektury, Maksymilian II Emanuel postanowił rozbudować maksymalnie założenie pałacowo-parkowe, jak i przekopać kanał nymfenburski sięgający dziś dzielnic mieszkalnych, np. Neuhausen. Park wokół pałacu jest gigantyczny, ale też niezwykle pięknie prezentuje się jesienią. Bez dwóch zdań dobrze trafiliśmy. Stanowi enklawę spokoju i ciszy z zakazem poruszania się nawet na rowerach. Wszelkich zakazów pozbawione są zapewne dumne gęsi. Spacerując tu przed 15 października można zwiedzić dodatkowo wille i pałacyki rozsiane po jego przepastnych przestrzeniach, jak chociażby Badenburg, posiadający własne małe łaźnie, czy Pagodenburg, będący miejscem spotkań towarzyskich przy herbacie czy grach planszowych lub karcianych. No i jak widać, doczekaliśmy się słońca i bawarskiej złotej jesieni. Flota powozów i karoc należąca do królów Bawarii była naprawdę imponująca, naprawdę duża, a to dlatego, że być może wiemy albo nie, posiadali oni wiele pałaców, wiele zamków, ale też chaty, jeśli mogę to tak określić, które położone były bliżej Alp. W związku z tym podróż tam odbywała się drogą raczej nie prostą, a wręcz przeciwnie, kamienistą, wyboistą. W związku z tym, jak możemy tutaj zaobserwować, system amortyzacji tych konstrukcji, tych pojazdów naprawdę imponujących
też jest imponujący. Co się jada w Monachium? No trudno powiedzieć, oczywiście oprócz piwa, ale spróbuję. Otóż na przykład je się sznycla, ale po monachijsku, czyli jest z mięsa wieprzowego, a nie cielęcego i w środku jest posmarowany, zobaczcie czym. Otworzę to takim sosem musztardowo-chrzanowym. No i to jest oczywiście jego wyróżnik od wiedeńskiego. Do 12 jada się często białe kiełbaski z wody, ale że jest prawie 14, to Ania ma po prostu grillowane. I jeszcze jedno skojarzenie z Rzymem, czyli obrus w czerwoną kratę. Monachium jest jednym z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast w Europie. Posiada 1200 km ścieżek rowerowych, to jest naprawdę imponująca liczba. Widzimy tutaj mnóstwo rowerzystów poruszających się po mieście i też po obrzeżach. Rowerzyści mają nawet swoje własne sygnalizacje świetlne, co bardzo ułatwia im poruszanie się po mieście. Największymi mniejszościami narodowymi w Monachium są na przykład mniejszość turecka, mniejszość bośniacko-chorwacka i teraz będzie zaskoczenie. Włoska 29 000 i grecka, o której już była mowa. Polacy również są w top 5, to jest 20 kilka tysięcy. Także prosimy o wyrozumiałość oczywiście Polonię w Monachium. A to już opłotki miasta. Zameczek Blutenburg, który w całości otrzymała Teresa Kunegunda-Sobieska i urządziła go w środku po swojemu, mieści dziś największą na świecie kolekcję książek dla dzieci, ale też jedno z najbardziej gotyckich perełek Monachium, która przetrwała. Wraz z cudownymi skarbami, obrazami Jana Polaka w zamkowej kaplicy, dostępnej dla wszystkich za darmo. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, z Monachium w jesiennych barwach. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że zainspirowaliśmy Was do odwiedzenia Monachium jesienią albo na jakiś długi weekend, albo po drodze do Włoch lub w drodze z Włoch. Wszystko wskazuje na to, że następny odcinek już jednak będzie w barwach nie jesiennych, a zimowych. Ale bardzo prawdopodobne, że wciąż jesteśmy w środkowej Europie. Do zobaczenia.